Proszę Państwa, tenis jest dyscypliną, która istnieje w współczesnej formie od nieco ponad 1,5 wieku. Ocenia się, że o finale Wimbledonu informacja dociera do niemal miliarda ludzi na świecie. Ocenia się, że tenisa uprawia nawet do 100 milionów osób w sposób czynny. Ten zawodnik, którego Państwo tutaj widzicie, to jest Roger Federer, uchodzi za najwybitniejszego pod względem technicznym zawodnika w całej historii sportu, a jego uderzenie forehandowe, ten topspin forehandowy, to jest uderzenie, które jest wykonywane po prawej stronie, czyli po stronie ręki z rakietą, uchodzi za absolutnie fenomenalne w całej historii dyscypliny. Jest tak wyjątkowe, że nikt nie potrafił go do dzisiaj odtworzyć, mimo że Federer gra już ponad 15 lat. Ja chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj, jak to się stało, że ten wyjątkowy forehand był w stanie odtworzyć człowiek, który nigdy w życiu nie wziął nawet 1 godziny lekcji tenisa, czyli ja. I to był moment, w którym mi się zapaliły pierwsze lampki ostrzegawcze. Ponieważ jeżeli ktoś z Państwa już brał te lekcje tenisa, to wie, że każdy trener najpierw mówi tak: wchodź ciałem w piłkę, ponieważ przekazujesz swój pęd. No ale ja mam analizy, współczesne modele, które mi mówią, że mam tylko i wyłącznie masę efektywną, która jest mniejsza od masy rakiety. Jeżeli masa efektywna jest tak mała, to moja masa jako tenisisty jest nieistotna. Bajka polega na tym, że zasada wchodź ciałem w piłkę działa. No i to był ciekawy problem, prawda? Bo fizycznie nie ma prawa, a naprawdę działa. Można byłoby o tym dużo gadać, bo jest dużo różnych publikacji, które ten model analizują. Ja nie chcę Państwu zajmować czasu tymi rozwiązaniami, ponieważ ja uważam, że one są fundamentalnie błędne. Dlaczego? Dlatego, że modeluję sobie rakietę i tak wygląda uderzenie, tak? Naprawdę Państwo uderzacie w tenisa w ten sposób. Jeżeli Państwo spróbujecie wprowadzić piłkę serwując i wykonacie przy trenerze uderzenie w taki sposób, to jak zobaczycie Państwo minę trenera, to już nigdy tego nie zrobicie. Mianowicie mam układ, tak, mam taką rakietę, która zderza mi się z piłką. Rakieta w jakiś magiczny sposób się obraca i wszystko jest ok. Dochodzę do pewnych wniosków i mówię teraz, tak to działa w tenisie. Tyle, że jak w rzeczywistym tenisie, jak robię rakietę, to mam trochę inny układ. Prawda? Bo raptem się okazuje, że ja mam jeszcze tutaj masę. Z punktu widzenia wszechświata naprawdę wnosi, czy masa, która się zderza z masą piłki, jest masą wyprodukowaną przez firmę Wilson, czy przez ewolucję. Tak, to jest nieważne. Masa to jest po prostu masa. W związku z tym pojawił się ciekawy problem. Gdzie tak naprawdę, z czym zderza się tak naprawdę piłka? I okazuje się, że to jest zupełnie nieintuicyjne. Mnie ten wykres zawsze zadziwiał. Może dlatego go zapamiętałem. Ponieważ pierwsza naiwna intuicja jest taka, że ten czas kontaktu nie zależy od tej prędkości. Jest stały. No bo niby dlaczego miałby? Ale się okazuje, że się zmienia. Gdy ktoś mi powiedział, słuchaj, się zmienia, jak obstawiasz w jaki sposób, no to ja obstawiam w tym momencie w taki sposób, że on mi się wydłuży, ponieważ jeżeli mam większy pęd, to piłka głębiej mi się zbije w naciąg, ten naciąg musi się przesunąć, tak? Prawda? Piłka musi tam się coś z nią stać, to wszystko nie musi wrócić, to zajmuje więcej czasu. Moja intuicja jest taka, czas się wydłuży, a czas się skraca. Proszę zobaczyć, jak wygląda uderzenie, gdy mam prędkość 230 km na godzinę. To jest coś absolutnie innego. Główka rakiety zbliża się do piłki. To jest piłka, która została wrzucona do serwisu, w związku z tym składowa prędkości poziomej jest zerowa. Proszę popatrzeć na prawą stronę piłki. Tu dochodzi do kontaktu i zaczyna się zderzenie. Przez większość czasu trwania zderzenia część piłki w ogóle nie wie, że się zderzyła. A kiedy już wie, wcale nie zderza się z masą efektywną rakiety, ale również z samą sobą. Z tych rozważań wynika, że istotna jest informacja. Ciało musi wiedzieć, jak reagować na otoczenie, w którym jest. Tego się po prostu nie da się inaczej zrobić. Jeżeli ja o czymś nie wiem, tak jak ta krawędź piłki, którą uderzaliśmy po drugiej stronie, to ona jeszcze nie wiedziała, że została uderzona przeciwlewa strona piłki. Informacja musiała dotrzeć. Przez czas zderzenia, przez 3/4 zderzenia informacja dochodziła przez dystans równy długości piłki. Czyli
To by oznaczało, że kluczowym aspektem jest spojrzenie poprzez jakieś wyczucie informacyjne, co jeden obiekt wie o drugim. Tak? Kiedy mam Ziemię, kiedy mam Słońce, nie mam problemu z wytłumaczeniem sobie, jak to wszystko działa, ponieważ oddziaływanie jest, tak jak wspomniałem, wpisane w strukturę czasoprzestrzeni. Ale jak mam piłkę i rakietę, to one nie oddziałują grawitacyjnie. Tak? Jedno od drugiego nic nie jak w piosence. Jak się zetkną, to mogą się poznać tylko przez czas zderzenia. I to pięknie można zobaczyć, kiedy na przykład mamy grę amatorską i jeden z tenisistów otrzymuje zagranie wolnie słabsze i musi do tej piłki dobiec. Standardowy efekt jest taki, że on dobiega i tę piłkę wyrzuca. Pauza. O, nie mam wyczucia, nie mam doświadczenia i tak dalej. Ale przecież ten człowiek jest idiotą. On ma ogromne doświadczenie związane z poruszaniem się w swojej przestrzeni i powinien to opanować. I on faktycznie to opanowuje, ponieważ Państwo biegną do tej piłki, weźmiecie poprawkę na to, że biegniecie, czyli spróbujecie skompensować swoją prędkość. Weźmiecie Państwo poprawkę na to, że macie krótszy dystans, na który musicie poprawkę, na którym musicie odegrać piłkę, ale żaden z Państwa nie weźmie poprawkę na to, że będziecie uderzali ją w tym momencie ze znacznie większą masą efektywności. No dobrze, więc pomysł był taki. Mamy tenis, który wszystko zależy od prędkości rakiety, ale także od przyspieszenia rakiety oraz od masy efektywnej. Przy czym rola masy efektywnej jest zaburzająca. W związku z tym moim zadaniem jest w tym momencie przejść do reżimu takiego, w którym ta masa efektywna rakiety przestaje mi zaburzać moje odbicia, czyli muszę zwiększyć prędkość względną pomiędzy piłką a rakietą i jak potrafię przekroczyć ten próg, który gwarantuje mi 3 milisekundy czasu kontaktu, no to ten tenis staje się prostszy, jest zdecydowanie piękniej i statyczny. On jest tak efektywny, ponieważ konstrukcja rakiety, konstrukcja urządzenia gwarantuje jak najwyższy spadek swobody masy obciążającej. Proszę zobaczyć, kiedy ta masa obciążająca zaczyna opadać, no to ramię próbuje wypchnąć w drugą stronę. Ale masa w tym momencie będzie się przede wszystkim starała obrócić. I ona właśnie to lekko robi, dzięki temu unikamy zawieszenia. Tak? Następnie ramię wchodzi znowu na masę, teraz jest wszystko w porządku, a teraz kręca w drugą stronę, ale również jego efekt oddziaływania na masę polega tylko na obrocie. Czyli ta rdzennej masy obciążającej, napędzającej ruszek opada w miarę jednorodnie w polu grawitacyjnym. Jaka jest w takim razie rola tych kółeczek? Jak Państwo zobaczycie, te kółeczka się zaczynają ruszać teraz dopiero. Ponieważ ta konstrukcja jest zawieszona na czymś, co ma małe opory toczne i jest stosunkowo lekka, w związku z tym ona najeżdża na tę masę. To powoduje, że oś dźwigni przesuwa się w kierunku masy napędzającej i dochodzi do zamrożenia tej konstrukcji, do łańcucha pneumatycznego, w troszeczkę innym miejscu niż wcześniej. Bardziej optymalnym pod kątem przekazania pocisku w przód. Skonstruowałem w ten sposób uderzenie technikę tenisową. Nazwałem to fortetem uwolnionym, ponieważ jest absolutnie uwolnione od wszystkiego, co się dzieje na dole. Przed zachodzi tylko i wyłącznie w płaszczyźnie barków. Mam masę napędzającą, napędzam i idę tutaj uderzę. I to działa. Tylko jest jeden mały problem. Jeżeli Państwo popatrzycie, jak to działa, to widać, że troszeczkę inna jest dynamika tego ruchu końcówki na dole teraz i zupełnie inna dynamika końcówki jest tu. No to chcąc poprawić tę technikę, musiałbym przejść przez obszar fizyki, w którym ta fizyka działa mniej wydajnie. Czyli moje wyniki by się pogorszyły w wyniku mojego postępu technicznego. To oznacza bardzo praktyczną rzecz, że regres może być w pewnych przypadkach oznaką dokonania postępu. Na swój użytek nazwałem taką dolinkę tych prędkości dolinką nieudolności. To nie jest dolina nieudolności tenisisty, to jest dolina nieudolności wszechświata. Proszę popatrzeć, jak wygląda kwestia związana z przyspieszeniami. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że taki efekt być może odpowiada za efekty, które obserwujemy w chińskich sztukach walki. One się dzielą na dwie grupy, na sztuki walki zewnętrznej i sztuki walki wewnętrzne. Zewnętrzne to są mięśniaki, a wewnętrzne to są ci, którzy w harmonii z wszechświatem uzyskują dostęp do tajemniczej energii, dzięki któremu następuje zwiększenie mocy uderzeń. Super. Moja hipoteza jest inna.
tutaj jest taka, że style wewnętrzne operują właśnie tego typu zjawiskiem, gwałtownym wzrostem przyspieszeń w łańcuchu kinematycznym, tylko że to jest zjawisko trwałe. Proszę się zastanowić, kto w dawnych czasach miał tyle czasu, żeby na ślepo, nie znając zasady, opanować tego typu, posługiwanie się tego typu zjawiskiem. No normalny człowiek musiał chorować, tak? A zostają nam tylko mnisi. A co robi mnich? Mnich przez większość czasu medytuje. Zależność jest prosta. Im więcej medytuje, tym ma lepsze wyniki. No jak wniosek można wyciągnąć w tym momencie tylko jeden, tak chcę zrozumieć. Chciałbym zwrócić przy tym uwagę, że ta energia, to zjawisko, które moim zdaniem podchodzi pod jeden z aspektów czegoś, co się w Chinach nazywa energią Qi, była inspiracją dla mocy w Gwiezdnych Wojnach. A publikację, o której tutaj mówię, napisał pan profesor Piotr Pierański z Uniwersytetu w Poznaniu. W związku z tym można powiedzieć, że pan profesor Pierański jest pierwszym w historii prawdziwym badaczem mocy. Niestety pan Federer wykłada się na backbendzie i wykłada się na serwisie. Facet miał po prostu świetną intuicję, ale nie zna zasady. W związku z tym nie potrafił przełożyć zasady fizycznej, która zadefiniowała o wyjątkowości jego uderzenia fortundowego na uderzenie backbendowe, z którym do dzisiaj ma problem. Pewnie żałuję, że nie jest dzisiaj na tym wykładzie. Naśladowców Federera jest wielu. Przez te kilkanaście lat jego sukcesów to uderzenie próbowało naśladować naprawdę wiele osób. Proszę popatrzeć, z jakim efektem. Ten pan, to jest Grigor Dimitrow, on uchodzi za człowieka, który brał w sposób najbardziej zbliżony do Federera. Proszę popatrzeć, zewnętrzna forma uderzenia bardzo przypomina faktycznie uderzenie Rogera Federera, ale fizyka jest inna. Na tym etapie pewnie Państwo byście chcieli zobaczyć, jak wygląda portret faceta, który wygrał 116 milionów dolarów na kortach świata i z tego tytułu w kontraktach reklamowych zarobił kilka razy jeszcze, z człowiekiem, który nie zarobił na kortach tenisowych nic. Wygląda tak. Jeżeli Państwo popatrzycie sobie teraz uważnie, ja może pozwolę sobie jeszcze tutaj poklatkowo coś pokazać. A ja tego nie robię. W związku z tym w fazie tej z tyłu mój portret jest lepszy. A dalej jest już wszystko normalnie, prawda? Nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli się nie pochylam, to w tym momencie wyglądam równie estetycznie jak on. Jeżeli się pochylam, to zapewniam sobie, prawda, tę samą fizykę i biomechanikę zjawiska, a nie dokonuję rzeczy na przykład tak jak mówią że nie zjeść nisko w nogach. No super, to naprawdę jest komfortowa pozycja na stanie do tego studia. No moim zdaniem nie, ja w tym momencie wolę pochylić oś. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że pan Roger Federer w uderzeniu backhandowym tego nie robi, a ja robię. Jeżeli Państwo popatrzycie, jak wygląda transfer wielkości zachowanych, to ewidentnie widać u mnie, że lepiej to widać z dźwiękiem. Ja te wielkości przekazuję w momencie kontaktu do Federera, jak Państwo zobaczycie, ta dynamika jest zdecydowanie spóźniona. On po prostu uwalnia tę energię zupełnie w tym momencie, który powinien w samej końcówce. Dla mnie się uderzenie wykonuje, zanim ja w ogóle do piłki dobiegnę. Bo ja już wtedy przygotowuję warunki początkowe, dochodzę do miejsca, w którym chcę wykonać uderzenie i pozwalam w tym momencie działać. W standardowym tenisie takim aktywnym, nieinercjalnym, tenisista dobiega, staje i w tym momencie, prawda, uderza. Ja może jeszcze pokażę to raz z rakietą, żeby było lepiej widać. No, przeciwne rzeczy zaczynają się dziać. Proszę zwrócić uwagę, że naprawdę fenomenalna część tego doświadczenia zachodzi teraz, kiedy ja uderzam teraz. Proszę zwrócić uwagę. Co? Proszę na tym tu pokazać, przy jakim uderzeniu. Ja zażartowałem. W każdym razie to jest właśnie jeden z tych elementów, tak? Natomiast fenomenalną częścią tego doświadczenia jest to, że jeżeli ja wstanę teraz na tym podłożu i wykonam ruch, to proszę zwrócić uwagę, że zasady zachowania nie działają. A ja wiem, że działają. Tak? Bo jeżeli wejdę tutaj i spróbuję to wykonać w takim ruchu, to jest tak. Teraz wykonuję tak i zasady zachowania nie działają. To jest grane. To świadczy o tym, że moje sieci neuronalne w dzieciństwie zostały tak wytrenowane, że kompensują gigantyczny wkład w zasad zachowania, ja nawet o tym nie wiem. Przez kilkanaście lat nikt nie potrafił otworzyć
wiele osób z Państwa byłoby w stanie za 1,5 roku mniej więcej grać tym forehandem, niezależnie od swojego wieku. On jest po prostu panelny. Także dziękuję Państwu bardzo. Natomiast jutro postaramy się ciągnąć do Żyla Federera, mamy jeszcze czas, żeby to O, to nie jest takie proste, próbowałem. Tym razem na pewno dojedzie. Dziękuję bardzo. Właśnie, jakie są plany?